Siema, tu Wahacz. Skoda Scala w 2024 roku przejdzie lifting, przy czym obecnie w salonach wciąż mamy do czynienia z wersją przed odświeżeniem, dlatego warto sprawdzić, czy warto brać ją teraz, czy może lepiej poczekać, aby przedlift zrobił na mnie możliwie jak najlepsze wrażenie. Do jazdy dostałem wersję wyposażeniową Monte Carlo. Jest to najbardziej bajerancka odmiana Scali, przy czym jeśli ktoś słysząc słowa Monte Carlo spodziewa się maksymalnego przewidzianego w tym modelu przepychu, to w tym przypadku tak to nie działa. To znaczy Scala Monte Carlo skonfigurowana jest w sposób specyficzny, ponieważ mamy tutaj w standardzie np. panoramiczny dach czy światło LED, ale brakuje za to kamery cofania czy czujników parkowania z przodu, które z kolei dostaje się w drugiej od góry, bardziej przyziemnej pod kątem charakteru wersji Style. Monte Carlo nie ma zatem co traktować jako propozycji na zasadzie zaznacz wszystko, chyba że mówimy o kwestiach stylistycznych, bo wtedy faktycznie testówka jest liderem, bo dostajemy w niej trochę czarnych akcentów, na przykład w tym kolorze lakierowane są lusterka, dolne części zderzaków czy też atrapa chłodnicy. Nadaje to samochodowi więcej sportowego charakteru, w czym pomagają jeszcze oferowane w standardzie 17-calowe felgi aluminiowe, a za czerwony lakier dopłacić trzeba 4500 zł. Skoda Scala pomimo dosyć spokojnej ogólnej bryły, za sprawą detali w postaci np. kształtu świateł z przodu ma w sobie wrodzone już trochę ostrości, które Monte Carlo bardzo dobrze wydobywa. Po liftingu samochód zauważalnie się zmieni i tej ostrości mu jednak przybędzie, ale nie uważam, aby był to argument dyskwalifikujący obecną odmianę. We wnętrzu wprowadzane przez lifting zmiany będą dyskretniejsze i ogólny projekt deski rozdzielczej nie ulegnie zmianie i to jest ok, ponieważ to co widzicie teraz prezentuje się moim zdaniem wciąż ładnie i też dostajemy tutaj ergonomiczny, nieprzekombinowany design. Odmiana Monte Carlo wprowadza na pokład czerwone akcenty kolorystyczne i przede wszystkim sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, które faktycznie prezentują się bardziej sportowo, ale są one wciąż dosyć miękkie, wyraźnie, ale nie jakoś ekstremalnie wyprofilowane, zatem nie ma co oczekiwać po nich jakiegoś ogólnego wyczynowego charakteru, ale podczas normalnej i nawet dłuższej podróży do ich wygody nie mam zastrzeżeń. Mamy też sportową kierownicę wykonaną w większości z perforowanej skóry. Na dole znaleźć można trzecie ramię, a na nim odpowiednie logo. Na desce rozdzielczej w testowanym egzemplarzu mamy też wstawkę o miłym dla oka wzorze, co mi się też podoba, nie jest to taka standardowa, często wykorzystywana i już trochę nudna. Generalnie wstawka z imitacji włókna węglowego. Na desce rozdzielczej mamy miękkie materiały, tutaj o bardziej standardowej fakturze, tutaj o trochę mniej, bardzo ładnie się ona prezentuje, dlatego dobrze, że znaleźć ją można też w najwyższych partiach drzwi. Trochę niżej mamy materiałowy podłokietnik i niestety twardą, tandetnie wyglądającą klamkę. W niższych częściach kokpitu też mamy twarde materiały, ale one przez swoje ulokowanie nie rażą tak swoją plastikowością, nie zwraca się na nie uwagi. Na tunelu środkowym jest estetycznie, nie ma fortepianowej czerni zbyt wiele. Tak samo estetycznie wykonane zostały wszystkie przełączniki, przyciski, nie można się do nich przyczepić. Nie zauważyłem żadnych problemów ze spasowaniem, zatem ogólnie jakość wykonania w testowanej Skodzie stoi na wysokim poziomie. Scala w wersji Monte Carlo nie jest ograniczona do najmocniejszego układu napędowego, który znalazł się w egzemplarzu testowym, czyli 1.5 TSI 150 koni, tylko można ją zestawić też ze słabszą litrową benzyną, co jeszcze dobitnie pokazuje, że nie jest to wariant stworzony tylko do najdroższych konfiguracji. Wciąż jednak fakt zostaje, że Monte Carlo względem Style wymaga dopłaty 6000 zł i wybór pomiędzy tymi odmianami zależy od tego, czy ktoś chce mieć bardziej rozsądne wyposażenie, chociażby we wspominanych asystentów parkowania albo niewspominany tempomat, czy bardziej stylowy samochód, do którego później można co potrzeba dodać, ponieważ lista opcji jest spora i dopłacić można czy to w Monte Carlo, czy w Style do chociażby wirtualnych zegarów, systemu inforozrywki z nawigacją, aktywnego tempomatu, sportowego zawieszenia, elektryki fotela kierowcy i kilku innych drobniejszych elementów i wybierając je wszystkie powiększyć można cenę samochodu o kolejne kilkanaście tysięcy złotych. Egzemplarz testowy był skromnie doposażony, z droższych opcji jedynie w dostęp bezkluczykowy i kosztował finalnie 118 tysięcy złotych. Chcąc utrzymać ceny na rozsądniejszym poziomie poniżej 100 tysięcy złotych, warto zainteresować się też drugą od dołu wersją Ambition, która ma już przyzwoite wyposażenie z podstawowymi systemami bezpieczeństwa, czujnikami parkowania z tyłu, aluminiowymi felgami czy światłami LED. Gdyby komuś czegoś brakowało, to Skoda oferuje rozsądnie wycenione pakiety dodające większy ekran systemu inforozrywki czy dwustrefową klimatyzację i wtedy bardziej miejski egzemplarz z bazowym silnikiem 1.0 TSI 95 koni z manualem można mieć za około 90 tysięcy
zł, albo za 1136 zł miesięcznie netto, decydując się na leasing operacyjny u partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlix Polska. Mamy wtedy 20% wpłaty własnej, 4-letnie trwanie leasingu i wykup końcowy 30%. Dodatkowo dla widzów kanału czeka kod Wahacz Free, który działa na wszystkie auta w ofercie firmy i po jego wpisaniu w wagach do zamówienia na stronie można mieć za darmo dostarczony wybrany samochód pod wskazany adres. Link do oferty na skalę wraz z instrukcją co i jak z kodem wrzuciłem w opisie filmu. Gama silników w Skodzie Scala jest jak na dzisiejsze standardy nadspodziewanie niezelektryfikowana i po liftingu ten obszar nie ma ulec zmianom. 1.5 TSI wpisuje się w to stwierdzenie, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze zwykłą, 4-cylindrową benzyną i najbardziej powiedzmy niestandardowym jej zachowaniem jest odłączanie połowy cylindrów, gdy silnik pracuje przy małym obciążeniu, a gdy wciśnie się wyraźnie gaz, od razu do akcji wkracza cały komplet cylindrów. Brak układu hybrydowego nie przeszkadza jednak 1.5 TSI wypadać dobrze pod kątem spalania, ponieważ Scala z tym silnikiem zużywała mi na zwykłych drogach poza miastem około 4,5 litra na 100 km, a w górach komputer pokazywał niewiele wyższe wyniki, lekko ponad 5 litrów. Na drogach ekspresowych było to 5,5 litra, a jadąc prędkościami autostradowymi 6,5 litra. W Warszawie z kolei benzyna w Scali potrzebowała około 6 litrów i są to rozsądne wartości jak na możliwości, jakie daje ten silnik. Katalogowy czas przyspieszenia do 100 km w Scali z 1.5 TSI to 8,1 sekundy i oczywiście nie czyni to z tego samochodu drogowej rakiety, ale przyznam, że podczas podróżowania z normalnym tempem 150 koni mechanicznych oferuje naprawdę przyjemne osiągi, które pozwalały mi ze spokojną głową wyprzedzać czy włączać się do ruchu. Wspomnieć warto też o elastyczności silnika, bo nawet na wyższych biegach od około 1500 obrotów na minutę pojawia się już wystarczająca chęć do przyspieszania, aby na przykład wyjeżdżać z terenów zabudowanych. Na drogach szybkiego ruchu przy 100 km na godzinę silnik na 6 biegu trzyma okolice 2000 obrotów, zatem bez redukcji operuje już w optymalnych dla siebie warunkach i taka dostępność dynamiki naprawdę pozytywnie wpływa na odczuwalną żwawość samochodu. A tak, gdy wyciśnie się z 1.5 TSI maksimum na wyższych obrotach, jest po prostu dobra jak na aut tego typu. Dodatkowo 4-cylindrowa benzyna oferuje naprawdę solidną kulturę pracy, ponieważ o ile się wyraźnie nie przesadzi i nie zejdzie poniżej wspominanych 1500 obrotów, to otrzymuje się bardzo wygładzony dźwięk i brak problemów z wibracjami. Z silnikiem w testowanym egzemplarzu połączona była 6-biegowa manualna skrzynia, która radzi sobie ok, to znaczy sposób jej pracy jest powiedzmy trochę szorstki i pojawiają się czasami dodatkowe lekkie punkty oporu podczas operowania dźwignią. Nie ma co tu mówić o jakimś haczeniu i trudnościach z wbijaniem biegów, ale nie czułem też sprężystości podczas pracy czy jakichś sportowych akcentów, zatem jest to przekładnia robiąca bardzo neutralne wrażenie, takie, że nie zwraca się na nią uwagi podczas jazdy. Mamy też przyjaźnie pracujące sprzęgło, gdzie prędzej jest ryzyko, że auto trochę zaryczy, niż że silnik zgaśnie. Generalnie zatem, jeśli ktoś użytkowałby Scalę w mieście, to komfort, jaki daje automat DSG, jest wart rozważenia za niego dopłaty. Podróżując jednak głównie w trasie, moim zdaniem zaoszczędzenie 4500 zł na manualu ma sens, chociaż też nie jest to jakaś ogromna kwota jak na rynkowe standardy. Z kolei jeśli chodzi o silnik, to względem 1.0 TSI 110 koni w testowanym wariancie dostaje się lepszą dynamikę i kulturę pracy, co sprawia, że po prostu przyjemniej się nim jeździ. Mniejsza jednostka wciąż moim zdaniem daje radę i do celu dowiezie, zatem każdy mający jakieś ograniczenia finansowe powinien sam zdecydować, czy większa korzyść dla takiej osoby będzie z lepszego wyposażenia, czy lepszego silnika. Do wyposażenia opcjonalnego, na które można się zdecydować, zalicza się chociażby wybór trybów jazdy. Testowany egzemplarz nie miał go jednak na pokładzie i biorąc pod uwagę poziom doposażenia samochodów Skody zazwyczaj otrzymywanych do testów, dało mi to fajną okazję sprawdzić, jak pracuje układ kierowniczy bez możliwości regulacji stylu jego pracy. Jako że nie miałem bezpośredniego porównania, a wspomnienia się z czasem zacierają, powiem bardziej ogólnie, że na jedynych ustawieniach w testowanym egzemplarzu czułem się, jakbym miał wybrane coś pomiędzy normalem i sportem, z lekkim wskazaniem w kierunku normala. Jest to rozsądne zestrojenie, bo dzięki niemu na parkingach nikt się nie zmęczy, a jedąc szybciej wciąż ma się odpowiednie wyczucie auta, chociaż też muszę przyznać, że osobiście wolę większy opór stawiany przez kierownicę w Skodach, gdzie można wybrać tryb sport. Jeśli chodzi o precyzję, to ustawienia na nią generalnie nie wpływają za bardzo i w testowanej skali dostaje się udane zestrojenie dające dobrą pewność prowadzenia i czucie auta, ale też nie wymagające pilnowania się. Generalnie wrażenia z jazdy po górach były lepsze niż gdybym podróżował większością podwyższonych modeli. Zawieszenie Scala ma umiarkowanie twarde, takie, że gwarantuje ono dobrą stabilność, ale nie dokucza nawet na gorszej jakości drogach. W skutecznym neutralizowaniu mniejszych nierówności pomagają także rozsądne 17-calowe felgi, na których mamy dosyć grube opony.
Wraz z liftingiem ze skali znikają tradycyjne zegary. Po odświeżeniu oferowany będzie wyłącznie elektroniczny zestaw wskaźników w standardzie 8-calowy, a za dopłatą będzie mógł mieć on większą przekątną. Pod kątem funkcjonalnym będzie to zmiana na plus, ale jeśli chodzi o estetykę, no to wątpię, aby ekran zaoferował coś więcej niż te tarcze, które naprawdę moim zdaniem przyjemnie się prezentują z czerwonymi akcentami. Jeśli chodzi o komputer na środku, który jest teraz, to jest on czarno-biały, ale wszystkie najważniejsze informacje można sobie na nim wyświetlić i to bez większych problemów. Wszystkie kategorie, które on zawiera, pokazałem przed chwilą. Komputerem w wygodny sposób steruje się z prawej strony kierownicy. Mamy też dedykowany przycisk do odpalania menu związanego z asystentami jazdy. Z lewej strony z kolei obsługuje się multimedia. To też jest bardzo intuicyjne. Sterowanie tempomatem zintegrowane zostało z lewą manetką kierunkowskazów. Tutaj się ten moduł włącza albo wyłącza, tutaj jest zmiana zadanej prędkości. Widzę jeden minus takiego rozwiązania, to znaczy jeśli się na tym człowiek nie skupia podczas jazdy, to chcąc włączyć tempomat, biorąc pod uwagę, że trochę trzeba użyć siły, aby ten przełącznik zmienić jego położenie, można przez przypadek też wrzucić kierunkowskaz. System inforozrywki Bolero oznacza 8-calowy ekran oraz brak wbudowanej fabrycznej nawigacji. Wyświetlacz ma dobrą jakość, chociaż w porównaniu z bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami proponowanymi przez Skodę nie ma tutaj też jakiejś powalającej rozdzielczości. Jeśli chodzi jednak o interfejs, to jest on bardzo przejrzysty, mamy łatwe przełączanie się pomiędzy najważniejszymi modułami przy pomocy przycisków dotykowych wokół ekranu. Jest też bardziej klasyczne menu, to wszystko też ładuje się szybko, ustawienia mają formę klasycznych list, więc można w łatwy sposób sobie wszystko tutaj dostroić. Jest też dodatek w postaci menu wysuwanego od góry, takiej belki ze skrótami. Brakuje jedynie mi tutaj bezprzewodowego Android Auto, ponieważ można połączyć się ze smartfonem wyłącznie po kablu. Panel klimatyzacji w przedliftingowej skali jest częściowo fizyczny. W tradycyjny sposób zmienić można temperaturę czy włączyć odparowywanie szyb, ale już na przykład zmiana kierunku nawiewu, czy przede wszystkim jego siły, wymaga wejścia do menu. Po odświeżeniu będzie lepiej, ponieważ dojdą dodatkowe przyciski do zmiany intensywności nawiewu. Na pokładzie testowanej Skody mamy dwa porty USB, są one z przodu w standardzie C. Jest też gniazdo 12V. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego nie ma żadnych akcentów niestety związanych z wersją Monte Carlo, ale pod kątem praktycznym nie mogłem mu nic zarzucić, ponieważ konstrukcja jest lekka, niezbyt duża. Mamy też wykończenie rozsądnym, czarnym, chropowatym plastikiem. Frontowa szyba w testowanej Skodzie nie jest mocno pochylona, co skutkuje też krótkim podszybiem. Maska jest nieźle widoczna z perspektywy kierowcy, więc wjeżdżanie gdzieś przodem nie stanowi w tym samochodzie jakiegoś ponadprzeciętnego wyzwania. Widoczność na bok jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy dodatkową szybkę. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, nie jest zbyt wysoko poprowadzona i też mocno nie opada. Wskazania czujników parkowania wyświetlają się na ekranie środkowym. Tak jak wspominałem, zachowanie układu kierowniczego skali przy niskich prędkościach jest neutralne i chociaż nie czuje się tutaj lekkości i żwawości znanej z mniejszych modeli, to w mieście samochód ten zachowuje się ok. Do tego dostajemy tu rozsądny promień skrętu. Wciąż jednak czasami brakowało mi kamery cofania, bo 436 cm długości i 179 cm szerokości nie są jakimiś ogromnymi wartościami, ale jednak wjeżdżając gdzieś tyłem, ten dodatek dodaje więcej luzu psychicznego. Szkoda, że jest on dosyć drogi, bo kosztuje 1600 zł. Pakiet ambientowego oświetlenia wnętrza obejmuje podświetlone kieszenie w drzwiach, klamki, mamy też listwę na desce rozdzielczej, podświetlone są przestrzeni na nogi, a także półka na tunelu środkowym. Części rzeczy bardzo kiepsko jest widać w kamerze, ponieważ są one dosyć dyskretnie, nie takie bardzo intensywnie podświetlone. Też nie można regulować kolorystyki, ale gołym okiem powiem, że jest to dobrze dostrzegalne, te wszystkie elementy, a ponieważ jest ich sporo, to efekt końcowy, jakie robią wszystkie połączone ze sobą, jest naprawdę przyjemny. Przy czym jest tutaj mocno neutralnie, biorąc pod uwagę, że wszystko jest białe. Poza jedynie częściowo tarczami zegaru, wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła w testowanej skali oferują dosyć prosty, ale schludny wzór z ładnymi detalami w dolnej części lamp. Całe oświetlenie w tej części nadwozia oparte jest o LEDy. Tak samo sytuacja wygląda z kierunkowskazami w bocznych lusterkach.
Z tyłu dzięki pakietowi Full LED mamy też obecną tą technologię z dynamicznymi kierunkowskazami i ogólnie oświetlenie testowanej Skody moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze, zarówno pod kątem projektu, jego spójności, jak również nowoczesności. Scala Monte Carlo dostaje pełne LEDy z funkcjami adaptacyjnymi i dostosowują się one do warunków na drodze czy prędkości, ale nie oferują wycinania części wiązki i ten dodatek wraz z matrycowymi światłami pojawi się wraz z liftingiem. Rozwiązanie, które otrzymujemy obecnie, oparte jest jednak o soczewki i gwarantuje dużą precyzję poziomego odcinania strefy jasnej od ciemnej, a także naprawdę dobrą moc świecenia, zatem obecnie światła też radzą sobie bez zarzutu. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki okazały zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach w Scali jest długi, dzięki czemu moja głowa w naturalnym ułożeniu znajduje się jeszcze tutaj pod taflą szkła, ale nawet gdybym ją trochę przechylił, to co najwyżej stykałbym się lekko włosami spod sufitką. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w dużym stopniu wystający. Na tylnej kanapie nie znajdzie się rozkładanego podłokietnika. Bagażnik Scali ma 467 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Jedynie na łączeniu z tylną kanapą podłoga przestaje być płaska. Po bokach w kufrze mamy haczyki, są też kieszenie w nadkolach z obu stron. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu drugiego rzędu siedzeń to 1410 litrów, podłoga ma wtedy jednak bardzo wysoki uskok. Podsumowując, Skoda Scala wraz z liftingiem nie zmieni się na tyle, aby zakup wcześniej wyprodukowanych egzemplarzy przy np. jakiejś korzystnej cenowo ofercie stracił sens, bo możemy tutaj liczyć na bardziej kosmetyczne, chociaż wciąż pozytywne na różnych polach zmiany. A ogólnie testowany model to bardzo udane auto, które pokazuje, że nie tylko crossovery są warte zainteresowania, bo w Scali dostajemy praktyczne wnętrze, a także lepsze niż w przypadku wielu podwyższonych modeli właściwości jezdne. Ja w trakcie podróży w góry z tym samochodem się polubiłem i jest to solidna propozycja dla osób, do których crossovery nie przemawiają. I to wszystko, co przygotowałem o Scali. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!